Konferencja ojca Augustyna o uzdrowieniu relacji rodzinnych, szczególnie z ojcem, jest złej jakości, dlatego zamieszczam skrót. Kto nie chce słuchać skrótu, może przejść do 6. minuty nagrania, do oryginalnego nagrania ojca Augustyna. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego wciąż powtarzasz te same błędy? Dlaczego mimo modlitwy ciągle odzywają się stare zranienia? Dlaczego jedni ludzie nie potrafią kochać, inni nie umieją zaufać, a jeszcze inni całe życie noszą w sobie gniew? Czy możliwe, że źródło wielu naszych problemów znajduje się znacznie głębiej niż przypuszczamy, w relacji z własnym ojcem? A jeśli właśnie tam zaczyna się droga do prawdziwej wolności? Biblia od pierwszych do ostatnich stron posługuje się obrazem drzewa. W Księdze Rodzaju pojawia się drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. W Apokalipsie znów widzimy drzewo rodzące owoce. To nie przypadek. Drzewo symbolizuje rodzinę. Mówimy przecież o drzewie genealogicznym. Każdy z nas wyrasta z jakiegoś drzewa. Każdy nosi w sobie historię swoich rodziców i dziadków. Dlatego Ewangelia Świętego Mateusza zaczyna się od rodowodu Jezusa. I ten rodowód jest zaskakujący. Znajdują się w nim ludzie uwikłani w bałwochwalstwo, cudzołóstwo, grzech i niewierność. Ojciec Abrahama był związany z pogaństwem. Wśród przodków Jezusa pojawiają się Tamar, Rahab, Rut i Batrzeba, kobiety, których życiorysy były bardzo skomplikowane. Nawet Maryja została podejrzana o niewierność. Dlaczego Bóg nie ukrywa tych historii? Ponieważ chce nam powiedzieć, że nie buduje zbawienia na idealnych rodzinach. Buduje je na ludziach, którzy pozwalają Mu wejść w swoją historię. Nie wolno więc wypierać własnej przeszłości, ani wyrzucać z serca członków swojej rodziny. Można odrzucić grzech, ale nie człowieka. Największym problemem wielu ludzi nie jest to, że mieli trudnego ojca. Największym problemem jest to, że nigdy mu nie przebaczyli. Nienawiść wiąże, miłość uwalnia. Jeżeli noszę w sobie żal do ojca, to wciąż jestem przywiązany do starego drzewa. Mogę się modlić, chodzić do kościoła, próbować żyć po chrześcijańsku, ale w głębi serca pozostaję związany z przeszłością. To dlatego często powielamy zachowania naszych rodziców. Ojciec był chłodny, ja również staję się chłodny. Ojciec poniżał, ja zaczynam poniżać. Ojciec nie umiał kochać, ja także nie potrafię okazywać miłości. Nie dlatego, że tego chcę, dlatego, że wciąż jestem związany z tym samym drzewem. Kiedy Mojżesz wyprowadzał Izraela z Egiptu, Bóg polecił mu zabrać kości Józefa. Na pierwszy rzut oka wydaje się to niezrozumiałe. Po co zabierać szczątki człowieka, który od dawna nie żył? Można jednak odczytać ten obraz duchowo. Bóg mówi: nie wyjdziesz z niewoli, dopóki nie zabierzesz ze sobą swojej historii. Nie uciekaj od niej. Przynieś ją przede mnie. Jeżeli twój ojciec już nie żyje, nadal możesz mu przebaczyć. Możesz modlić się za niego. Możesz przestać nosić go w sercu jako oskarżonego i właśnie wtedy zaczynasz wychodzić z własnego Egiptu. Przebaczenie uwalnia nie tylko jego, uwalnia przede wszystkim ciebie. Jezus umiera na krzyżu pomiędzy Ojcem a nami. Z krzyża wypowiada słowa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To są również słowa skierowane do naszych rodzin. Wielu ojców skrzywdziło swoje dzieci, ale wielu z nich sami wcześniej zostali zranieni. To nie usprawiedliwia ich grzechów. Pozwala jednak spojrzeć na nich z miłosierdziem. Przebaczenie nie oznacza udawania, że nic się nie stało. Nie oznacza zapomnienia. Oznacza rezygnację z nienawiści. Oznacza oddanie sprawiedliwości Bogu. Jezus mówi także: jeśli przynosisz swój dar przed ołtarz i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciw tobie, zostaw swój dar i najpierw idź się pojednać. To bardzo mocne słowa. Można uczestniczyć we mszy świętej, modlić się i przyjmować sakramenty, a jednocześnie nosić w sobie mur nieprzebaczenia. Wtedy łaska nie może w pełni przemieniać serca, bo nasze serce pozostaje zamknięte.
Nieprzebaczenie rodzi oskarżanie. Najpierw oskarżamy innych. Później zaczynamy oskarżać samych siebie. Pojawia się poczucie winy, gniew, lęk, izolacja, a czasem nawet depresja. Człowiek czuje się, jakby całe życie coś go ścigało. Jezus chce nas z tego więzienia wyprowadzić. Dlatego warto dziś zadać sobie kilka prostych pytań. Czy naprawdę przebaczyłem swojemu ojcu? Czy potrafię modlić się za niego? Czy nadal noszę w sobie pretensje? Czy nie powtarzam jego błędów? A może oczekuję od Boga Ojca dokładnie takiego samego traktowania, jakiego doświadczałem od mojego ziemskiego ojca? To są pytania, od których może zacząć się nowe życie. Może właśnie dzisiaj warto zrobić pierwszy krok. Powiedzieć w sercu: tato, przebaczam ci. Oddaję Bogu cały ból, który noszę. Nie chcę już żyć w niewoli przeszłości. Bo dopiero wtedy można naprawdę odejść od starego drzewa i zostać wszczepionym w drzewo krzyża Chrystusa. A tam, gdzie kończy się nienawiść, zaczyna się wolność. I właśnie do takiej wolności zaprasza nas Jezus. Takie rzeczy ma zwykły mężczyzna. Jak się narzesz kapłani? Dlaczego kapłan może nie być ojcem? Być ciągle uzależniony od matki albo zastępczej matki. Nie chcą zrezygnować z wygodnego synka, który otoczony przygniatającym ciepłem piersi kobiety. Nienawiść wiąże, miłość uwalnia. Jeśli żyjemy w nienawiści do ojca, no to nie rozerwaliśmy się od drzewa rodzinnego. Trwamy w tym drzewie rodzinnym. Lecz w nim trwamy i nie możemy być wszczepieni też w drzewo krzyża Jezusa Chrystusa, bo nie odrywaliśmy się od starego drzewa. Gdy przebaczamy, to puszczamy stare drzewo rodzinne. Oto odchodzi od starego drzewa rodzinnego i może być wszczepiony do drzewa. Jezus mówi tak: chcę, żebyście przynosili owoc. Tak jakby powiedział, chcę, żebyście sami siebie przenieśli, oderwali od drzewa własnych rodzin i wszczepili w mój krzyż. Weszli w moją rodzinę. Wczorajsze słowo. Jezus siedzi pośród nowej rodziny, tej, która pełnia Jego wolę, pełnia wolę, słucha Jego słów. Przychodzi stara rodzina i On kładzie granicę. Nie więcej krwi, tylko więcej wiary. Ale żeby to się stało, to czyli przebaczyć, czyli oderwać się, bo nienawiść wiąże. Jak ja mogę mieć łącznie przebaczenie, żal do ojca, to się zejdzie to za mną, bo ciągło całe życie. Ja może próbuję wtedy się wszczepić w krzyż, ale nie dam rady, bo cały czas tkwię w tym drzewie rodziny. I zatrute soki toksycznych uczuć wiążą mnie z ojcem. Doprowadzając się tylko, że ciągle powtarzam chory rytuał. Jeśli on mnie pomijał, ja pomijam innych. Jeśli on mnie nienawidził i skrzywdził, ja zaczynam krzywdzić. Był surowy, zaczynam być surowy. Był zamknięty, jestem zamknięty. Ale wystarczy, że ja powiem, kocham cię, tak, to przebaczam ci wszystko, możesz koniec życia. Tak on. A więc, proszę braci, najpierw przebaczenie Pana. Swego czasu, daleko z Filina, kiedy czytałem Księgę Wyjścia, tam gdzieś mowa o wyjściu Mojżesza z Egiptu, natrafiłem na ten bardzo ciekawy tekst. Natknąłem się na takie dziwne słowo. Mojżesz, kiedy miał wyprowadzić Izrael z Egiptu, dostał rozkaz od Pana Boga: zabierz kości Józefa. Po co? Po co zabrał z Egiptu kości Józefa? Zastanawiam się. Po co zabierać z niewoli kości dawno umarłego ojca narodu? Wolność jest niemożliwa, jeśli nie uwalniamy nawet umarłego. Umarłego w sensie duchowym, albo w sensie właściwym. Wydaje się, że jest to kondicja sine qua non, bez którego nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia z Egiptu. Jeśli więc Bóg powiedział Mojżeszowi: wyjdziesz z Egiptu, ale musisz zabrać kości Józefa. To tak Bóg do nas mówi tak: ty ze swojego Egiptu też wyjdziesz, Augusty, Tomasz, Szymon. Tylko ty też wyprowadź z niewoli z Egiptu swojego ojca. Ale jak? Że on umarł, albo umarł w grzechu, albo umarł w czymś tam, nie? Tak, może jest w czyśćcu, nie? Ale ja mogę mu przebaczyć. I to jest wyprowadzenie tych kości z Egiptu, nie? Czyli z kraju niewoli.
Uwalniam go przebaczeniem. Nie zostawiam go w niewoli. Jeśli ja jego uwalniam, to sam jestem wolny. Pierwsza troska kapłana, pierwsza miłość kapłana to do własnych rodziców. Czcili ojca i matkę z tego, nie? Tylko jak? Właściwie czcili, czyli zatroszcz się o to, żeby twój ojciec nie gnił w czyśćcu. Kochasz tak swojego ojca, żeby zrobić wszystko na jednej modlitwie w ciągu 1 godziny może, żeby twój ojciec nie gnił w czyśćcu. Cokolwiek ci zrobił, albo nie zrobił. Dlatego możesz zacząć kości. Nie zostawił go w niewoli. Ten tekst zmotywował mnie, wiecie, do bardzo intensywnej modlitwy. Za mojego zmarłego ojca. Naprawdę, mówię wam szczerze, przed ołtarzem w nocy i w czasie mszy świętej też, kiedy sprawiałem sam Eucharystię, bardzo przepraszałem za jego grzechy Boga. Obojętnie wobec kogo kompromisu. Nie, czy rodzinie, czy nie. Bardzo prosiłem Boga, żeby mojego ojca zezorować w nie zrobiłem to w ten sposób, że pomodliłem się jedno zdrować markę za duszę Chrystu cierpiał. Tylko szczerze zaadresowałem moją modlitwę do Boga za mojego ojca. Te grzechy, które pamiętałem, które popełnił mój ojciec, wyliczyłem i błagałem od mojego ojca w niebie, żeby mojego ojca wprowadził do tego czynu. Bo wiedziałem, że mnie to też przeszkadza, jeśli ja nie zaproszę się o tego. Że ja wtedy w swoim ojcostwie jestem okaleczony. Długo okaleczony. To jest zapewne. Nasze rodziny, nasze krzyż, dlatego czasem przeżyjemy. Musimy przyjąć historię naszej rodziny. Jest myślane, że bajki. Tata był bardzo zamknięty, że był bardzo dobry, albo że był czuły, że kochał zwierzątka. Może tak było. Ale że pijakiem, albo że wrzeszczał, albo że krzywdził, albo że tego przyjął. Jest mi to robię na historię. Jaka jest historia? Duża. Zapewne zastanawiam nas, dlaczego na początku Biblii jest mowa o drzewie. Pierwsza księga rodzaju, pierwsza księga biblijna, od razu jest raj i jest mowa o drzewie. No, ostatnia księga biblijna, Apokalipsa, też mówi o drzewie. Księga rodzaju, drzewo jednych owoców. Księga Apokalipsy, drzewo i ma owoców. Jest. 12. W każdym razie pierwsza i ostatnia księga Biblii posługuje się obrazem drzewa, owoc, tam pada drzewo. No i to mamy drugie drzewo, gdzie jest 12 owoców, ale wszystko Ewangelii po tym 12 owocach. To jest. Dlaczego Biblia zaczyna się i kończy na drzewie? I drzewo gdzieś tutaj jest, krzyża to grozi. Gdybyśmy... To drzewo jest bardzo ważne, bo drzewo, kochani, symbolizuje rodziny, wspólnotę. Mówi się o drzewie genealogicznym. Ewangelia Mateusza się rozpoczyna od przygodę do wodu. Prysi 2 pokolenia. Drzewo. Jezus mówi do Natanaela, widziałem cię po drzewie, widziałem cię po rodzinie. I tak dalej, i tak dalej. Drzewo jest dużo. Gdybyśmy narysowali drzewo naszej rodziny, to jest ono. Czy wiecie, z jakiego drzewa to? Bo może to jest drówka. Ale to jest śliwka. Albo twardy orzech do zdrowienia, bo tak się nazywa. Nazwisko może być zupełnie inne, ale jakie taka rodzina. To tam jest istotnego w tej rodzinie, jakie taki kanon wewnątrz tej kory. Bo trzeba jeszcze kolacji strzelić, czy wystarczy kolor odbyć dookoła i to widzieć tam groży, czy utycha. Przejrzyjmy się drzewu rodziny Jezusa. Mateusz pierwszy rozdział. Nie będzie tego protokoła naukowa, ale taka egzystencjalna. Rodowód, wtedy do
Jezusa Chrystusa, syna Dawida. Spójrzmy, do jakiej rodziny odszczepiony Jezus, to mi rzeczy. Rodowo zaczyna się od Abrahama, czyli właściwie nie zaczyna się od Teracha, tak można powiedzieć, nie? Wiecie, że Abraham miał ojca Teracha. Słowo Terach może pochodzić od Jara, albo, no tak, czyli od księżyc. Wiecie, czym się zajmował ojciec Abrahama? Mieszkał w gór, mieszkał w Babilonii. Te kraje są słynne z czego? Petrologii, bałwochwalstwa, niebieskich ciał, magii, okultyzmu. Stare midrasze mówią, że on prowadził taki sklep ze sprzedażą bożków wypalanych w ziemi. Czy był bałwochwalcą po prostu? I to jeszcze takim bezczelnym bałwochwalcą. Dlatego rodowy nie zaczyna się od kogoś za przeciwnie. Bożki. Od Abrahama, czyli ten się. No i tu mamy tak napisane, że Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy, jego braci, Juda też był ojcem Faresa, Zarek. Matką była Tamar. Wiecie, że w dowodzie jest wymieniony 5 kobiet. To już na pewno wam mówiono na wykładach. Ale dlaczego akurat tych, które miały najwięcej kłopotów z opinią publiczną? Dlaczego jest takie pytanie? W całym rodowodzie wyróżnił imiona tylko tych, które były podejrzane o nierząd, cudzołóstwo lub wprost o dokonanie. Weźmy panią Tamar. Przebrała się za nierządnicę, tak. Siedziała przy drodze do Tiny i kiedy Juda szedł, a już żona umarła, a mu się trochę zachciało, to skorzystał z usług tej pani, która wyglądała na nierządnicę, a później się okazało, że to jest jego synowa. Mało co jej nie zabił, nie? Nie ukamienował. Księga Rodzaju, chyba 37 rozdział, 8. 38. Ona zabrała jak nierządnica, ale się okazało, że uratowała ludzkie Jezusa. I to jest zagadka dla nas. I jak teraz na to spojrzeć? Szukamy następnej pani. No jest tutaj następna pani. O, jest Rahab. Wiecie, czym się Rahab zajmowała, czy nie? Panem był ojcem Boza, matką była Rahab. A kim była Rahab? Księga Jozłego, rozdział 2 i 3. Rahab mieszkała w Jerichu. Jej dom był w murach, a instytucja, którą kierowała, nazywa się, mówię rosyjskim językiem, to nie wiem, jak bym powiedział, ale ten nazywał się to gospodarz, czyli każdy musiał wejść. I pani Rahab jedyna ocalała z Jericha, a była nierządnicą sakralną albo nierządnicą. Już nie pamiętam, jak gdzieś tam użyte hebrajskie słowo, czy zona, czy jakaś tam inna. To była nierządnica sakralna, czy nie. W każdym razie dość radośnie przeżywa noc tej chwili. Ale dlaczego tego zabranić? Dlaczego tych szlachetnych kobiet się nie zmienia? Następna pani to jest Rut. Rut pochodziła z Moabu. W księdze powtórzenia do prawa jest napisane, że Moabici nie mogli być do 4. pokolenia. Mało tego, też te początki znajomości z Boozem są takie bardzo eufemistyczne, ale tak naprawdę to poszło na pole i przyznał siana. Też miał wątki, nie wziął sobie do domu. Bardzo wiele kobiety, oczywiście, ale też takie moja dziecka. Miał być czysty lud, poganka bez niej. No i później mamy taką kobietę. Dawid był ojcem Salomona, a matką była Dawida, żona Uriasza. No, później pozostawia żadnej wątpliwości, czym się zajmowała ta przynajmniej. Że to było cudzołóstwo, nawet autor nie wymienia jej imienia. I wreszcie w tym szeregu pojawia się Miriam, która była podejrzewana o to, że nawet przez Józefa, że ma dziecko zwierzątne, ale tak naprawdę nie było. Co na temu? Dodatkowo, oprócz tych 4 kobiet, nie jest zapisane w tej 3 imiona królów. Królów wchodzili też świątorowi. To wypisanie z rodziny. Dlaczego? Czym się zajmowały nas? Bałwochwalstwem, magią, okultyzmem. Najgorsze grzechy. Gorsze niż cudzołóstwo i nierząd. I tych 3 królów jest tutaj nie zapisane.
Nie dziwi nas, że tradycja chrześcijańska później ustanowiła święto Trzech Króli. Bo przy Jezusie każdy już może wrócić, nie? Nawet ten z przeszłości, bo tu ci mędrcy, którzy zostali też nazwani królami w tradycji chrześcijańskiej, widocznie gdzieś w katechezji istniały we wczesnym chrześcijaństwie o tych trzech królach przeklętych, którzy mogli wrócić wreszcie do wiary i do zbawienia. To jest napisane, że oni szli ze wschodu, a wschód po hebrajsku nazywa się Kedem. Kedem ma też takie znaczenie zamierzchłe czasy. Czyli nie wiadomo, kiedy przyszli ze wschodu, czy z przeszłości. W Jezusie po prostu każdy może wrócić do siebie. Ale to dzięki temu Jezusowi możliwe są wszelkie przebaczenia. Nawet najbardziej przeklęty może wrócić w Jezusie. Teraz pomyśl o swojej rodzinie, o tym, czy są tam takie osoby, które nie przebaczyły. Mam się też modlić. Czy ja czasem go nie wypisałem z rodziny, nie z mózgu. Nie jest tak, że tak jak w tym rodowodzie, nawet nie wymieniam jego imienia. Nawet go nie wspominam, nie patrzę, nie odwiedzam, nie przywitam się. Bo Ewangelia mówi na pierwszej kartce u Mateusza. Pozwól wrócić, nie mamy najlepszych przykładów. Historia naszej rodziny ma swoje korzenie. Mogą one być zdrowe, szczęścia, radości, miłości, pięknych snów, ale są tam też korzenie grzechów. I to konkretnych grzechów. Lęku, złości, odrącenia, cudzołóstwa, aborcji, niepewności, wątpienia, pożądania, niechęci do życia, wyobcowania, uzależnień. Jakie owoce rodzą się na takim życiu? Którym są te korzenie? Możemy pomyśleć po obserwacji takiego rysunku drzewa genealogicznego, że owoc będzie również niewolnie stańczyło. Ale jeśli nie mamy wolności do przebaczenia ojcu własnemu, to sami będziemy mieli sobie zniewolone, zamknięte. Kto nie uwolnił swojego ojca, sam nie uwalnia swojego ojca. Zniewolenie w tym wypadku będzie się objawiało powielaniem zachowań ojca. Czego nie przebaczysz ojcu, tak będzie rzeczywistość. Identyfikacja krzywdzicy, lęk, przez wartość ojca. Albo spodziewaniu się z Boga Ojca takiego traktowania nam, jakie my zgotowaliśmy własnemu Ojcu. Bóg więc oczekuje od Ciebie dzisiaj uwolnienia od niewolenia przebaczenia. To dopiero prowadzi do uzdrowienia uczuć tak koniecznych, by możliwe współpracowanie. Zapewne potrzeba tym przejść przez uświadomienie sobie żali, złości, doświadczenia żałoby, przyznania się do nienawiści, zazdrości, lęku, pretensji, bólu, trzeba wielkiej szczerości w uczynku poprzednim. Ale wystarczy godzina. Jesteś wolny, ty ich proś. Drzewo rodziny staje się wtedy drzewem krzyża, na którym umiera nasza złość i niewyświadczenie. Krzyż nie pozwala uciekać przed prawdą o naszych uczuciach do Ojca i prawdziwie spojrzeć Ojcu w Jego serce. Jezus, umierając na krzyżu, był dostany ogromnej stójki. Pamiętacie, co on zdołał na krzyżu? Wisi na drzewie. Może też na drzewie genealogicznym całej ludzkości. I on mówi tak. Ojcze, to? Twoje ręce. Twoje ręce oddaję Ci. Ducha mego. Ale w jakim momencie, w którym Ojciec go właściwie skazał na ten krzyż? On wchodzi w to rozdarcie, jakie jest między naszymi ojcami i nami. Gdybyśmy mieli wisieć na tych krzyżach, powiedzielibyśmy, nigdy Ci tego nie przebaczę, Ojcze. Że z tego powodu cierpię tak w życiu, nie? Bo Ty nie zgotowałeś takie dzieciństwo, takie życie, że ja teraz nie mogę być żadnych problemów. A on się zgadza na to. I dobra. Dałeś mi takie życie ludzkie, Ojcze. I ja oddaję Ci to życie, chociaż jestem ukrzyżowany w tym życiu. Twojej woli. Bo Ci nie było to wolno, tak? Wtedy zawisło Ci było? A życie nie było. Tylko to wchodzi w te układy między nami a naszymi ojcami. Bo nasi ojcowie też nam przykładali nie tylko życie. Nie?
Czy nie? No szczerze, mieliście idealny pomysł? Czy też widzicie, że niektóre grzechy waszych ojców wpłynęły na wasze dzieci? Nie. Możemy widzieć? I coś jeszcze mówi Jezus tutaj na tym krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo... Nie wiedzą, co czynią. Rozumiecie? To jest to, co Jezus chciał usłyszeć w naszych ustach. Żebyśmy przebaczyli komu? W naszych ustach. Kapitan. Co to się? Centralny moment chrześcijaństwa jest też się tak wpisany w naszą relację ojciec i syn. To nie czytamy, że to jest łapane jak krzyż. Że dotykają tej tajemnicy tego problemu. Ojciec Boże, Boże, czemuś mnie Opuśćcie. to ten twój słowa krzyż. Gdyby Augustyn chciał na krzyżu, to powiedział: a to mój tato, czemuś się mną nie zajmował. Tak? Albo tato, mój tato, nigdy na mnie nie zwróciłeś uwagi. Albo tato, mój tato, dlaczego mi zbudowałeś takie życie, że tak cierpię. To opuścił mnie, może być równoczony. Tylko, że jeśli nasi ojcowie nas opuszczali, nie umieli być rozstani, i my tego nie zauważyli, nie wiemy nawet o tym, no to wtedy też nie przebaczamy. Ale nieświadomie robimy to samo tymi ludźmi, którzy zostaną nam powierzeni. Czy potraficie widować? Ja na to potrzebowałem kilkunastu lat. Żeby zobaczyć po krzywdach, które czyniłem innym ludziom, że one są bliźniacze do tych, które ojciec mi zadał. Możecie tego umywać, czy nie? Możesz to zrobić zupełnie inaczej. To dobre elementy. Czy wszystko jest w porządku między tobą a tatą? Jeśli też nie zobaczysz, jaki grzech on popełnił, to też nie możesz go przebaczyć. To też nie jest przebaczenie, jeśli człowiek czegoś nie zauważy. Przebaczenie nie jest zapomnieniem, a nie zgodą na krzywdę, bo wtedy wchodzimy w zaobcowanie. Nie jesteśmy wtedy sobą. Sobą jest ten człowiek, który ma kontakt z autentycznymi uczuciami, a nie udawanymi uczuciami. I ze swoją historią, a nie ze swoją legendą. Zaobcowanie staje się więzieniem. Któż nie pamięta, Mateusz 5 rozdział, ten słynny tekst, który nam bardzo jasno pokazuje, co powoduje nieprzebaczenie człowieka. W Mateusza 5 rozdziale tam, gdzie Jezus omawia te 5 przykazań, jedynie stawia taką interpretację halachiczną, można powiedzieć. Jest również taki moment, taki kazan. Przy 5 przykazaniu. Słyszeliście, że powiedziano przodkom niezemnym: kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. Ja wam powiadam, każdy, kto się nie za naszego świata, podlega sądowi. Kto wyrzekł sąda urzaka, czyli defilu, ustawowym, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Mateusz 5, 21. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz, po co ten dar przed ołtarzem? Ja przez wiele lat próbowałem przeskakiwać przez ten tekst w ten sposób, że mówię: a to może mnie nie dotyczy. I w końcu mnie to dotknęło. I wspomnisz, że brat, który ma coś przeciw sobie, zostaw tam dalszy przed ołtarzem, najpierw iść pojednać się ze swoim bratem. Czyli Bóg nie chce ofiar, kiedy żyjemy niepojednani. Bez przebaczenia. Czyli każda msza święta odprawiona przeze mnie czy przez Ciebie będzie przyjęta przez Boga. Jak ja pierwotnego przebaczenia nie mam na przykład. To co wtedy msza? Ile mszy będzie zablokowanych? Będą ważne czy nie? Prawie może będą ważne, nie? Ale łaska będzie szła z tego, czy będzie zakorkowana jak w butelce? I on mówi tak: pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś w nim drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędzie. O co chodzi? Jakiemu sędziemu? Ja nie mam powodzenia na przykład z ojcem, to mój przeciwnik, szatan tego niepowodzenia, podaje mnie sędziemu. Komu? Bogu?
Czy Bóg jest sędzią? A może On wtrąca mnie w poczucie winy? I w taki układ daje mi takiego demona stróża, że ja bez przerwy wszystkich sądzę i sam się czuję bez przerwy osądzony. Bo nie ma przebaczenia. I dominuje wtedy w moich uczuciach duch oskarżenia innych i oskarżenia siebie. Zauważyliście to? Że przy nieprzebaczeniu towarzyszy takie nastawienie, tendencja myślowa, uczuciowa. Wszędzie wyszukiwać krzywd, które ktoś mi czyni i jednocześnie samemu czuć się winnym i wściekłym na siebie i nienawidzieć siebie. Nie przejdzie człowiek. I sędzia da cię w dozorcę. Co to jest dozorca? Że jak dalej nie będziesz mógł zorientować się, że masz nieprzebaczenie do Ojca, to wejdziesz w poczucie prześladowania. Bez przerwy ten problem będzie ci deptał po piętach. Ktoś cię będzie pilnował. Cały czas coś dla ciebie będzie chodziło. To będą się powtarzać te same problemy. Nie przebaczam. No i w końcu więzienie. Więzienie może być depresja, załamanie, izolacja, zamknięcie się w sobie, zamykanie celi na 4 spusty. Może jeszcze jakieś inne odloty psychiczne. Autyzm. Gołty. Jeśli nie mamy relacji z Ojcem rodzącym, to trudno nam będzie mieć relację ze swoimi dziećmi duchowymi. Jeszcze raz to powtarzam. Bracia, ja teraz kończę ten wykład na temat przebaczenia. Robimy sobie przerwę.